Czy miasta, i to nie tylko polskie miasta, ale w całej Unii idą po pierwsze na walkę z deweloperami, z patodeweloperką, a po drugie, czy idą na walkę z krótkim najmem, z ludźmi, którzy chcą zarabiać na wynajmowaniu mieszkań na dzień, dwa, na kilka dni, głównie turystom. O tym będzie w tej audycji. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj ten kanał. Tutaj dostaniesz informacje o wydarzeniach, nowościach, o trendach na rynku, analizy rynkowe, rozmowy z ekspertami. Pisz nam też w komentarzach, o czym chcesz słyszeć. Chętnie zrobimy audycję pod Twoje zamówienie. I od razu temat pierwszy to będzie ta patodeweloperka. Inspiracją dla tej audycji jest fakt, że Warszawa odmówiła uznania za mieszkania aż 157 lokali wybudowanych przez jakiegoś dewelopera, który chciał je sprzedać. Warszawa stwierdziła: OK, te Twoje lokale, mój drogi deweloperze, są zbyt małe, abyśmy mogli uznać je za mieszkanie, za normalne mieszkanie. Możesz to sprzedawać jako lokal użytkowy. To się wiąże z innymi podatkami, lokal pełniący rolę hotelu na przykład, ale wtedy musisz spełniać wymagania takie, jakie dotyczą hoteli, a nie budynków mieszkalnych. Czy to jest słuszne? Ja nie chcę tutaj rozstrzygać tematu, czy to jest słuszne, czy nie, czy deweloper może zarabiać, czy nie zarabiać, czy powinny być limity mieszkań, wielkości mieszkań, czy nie. To zależy od Państwa uznania i wiem, że zdania mogą być podzielone, ale jeżeli jest jakieś prawo, to warto go przestrzegać. Po drugie, te limity chyba uchwalono po to, żeby nie budować mieszkań zbyt małych. Można powiedzieć, ale przecież skoro zapotrzebowanie na takie mikroapartamenty, zwracam uwagę na to słowo mikroapartamenty, w ogóle co to jest apartament? Jeżeli takie zapotrzebowanie jest, no to widocznie jest taka potrzeba rynku i należy umożliwiać takie sprzedawanie i miastom nic do tego. No, nie wiem, to każdy z Was rozsądzić, czy miasto powinno dbać o swoich mieszkańców, czy nie, czy powinno interesować się tym, że budowa jest w ogóle taka, że można sobie przez balkon podać z sąsiadem rękę, tak blisko budynki obok siebie stoją. To jest inna filozofia, ale przejdziemy do drugiego tematu, czyli tego tematu krótkiego najmu, bo on jest ciekawszy. Sprawa toczy się już od kilku lat i wiele miast europejskich, w tym zresztą Warszawa, ale nie tylko, wiele tych większych miast wystąpiło do Unii z takim oto zapytaniem. My chcemy wiedzieć, kto w naszym mieście zarabia na krótkim najmie. My chcemy wiedzieć, mieć taką rejestrację, informacje, dlatego że od tych ludzi możemy pobierać inne podatki niż od tych, co wynajmują lokal na cele mieszkalne. To jest po pierwsze. Po drugie też, no wiadomo, że w wielu miastach istnieją hotele, które są podatnikami i one mówią: zaraz, ale my mamy nieuczciwą konkurencję. Ponoć w Europie 1/4 miejsc turystycznych to są właśnie te mieszkania znajdujące się w krótkim najmie, tak wynika z danych unijnych. Poza tym też niektórzy mieszkańcy się skarżą i mówią: zaraz, dlaczego ja kupiłem mieszkanie w budynku mieszkalnym, a nagle na mojej klatce ktoś wynajmuje mieszkanie turystom, którzy zachowują się w sposób różny, czasami po cichutku i spokojnie, a czasami po prostu urządzają sobie niezłe imprezki, popijawy i huczne zabawy nocami, a także śmiecą na klatce, bo mają taki zwyczaj, nie wiedzą, że można śmieci wyrzucać do kosza na śmieci. Tak też bywa z takimi turystami. I w związku z tym miasta wystąpiły do Unii o uregulowanie, ale czego? Nie o zakaz krótkiego najmu, nie o uregulowanie przepisów o krótkim najmie, ale o to, aby od
platform cyfrowych zajmujących się pośrednictwem w takim wynajmie krótkiego najmu, nie będę wymieniał tutaj tych nazw, ale sami doskonale z pewnością znacie tych operatorów zarabiających na właśnie tym krótkim najmie, uzyskiwać informacje, miasta chcą uzyskiwać informacje, kto takim procederem się para. Po co chcą takie informacje? Po to, po pierwsze, żeby obłożyć tego człowieka podatkami. Ja sądzę też, że warto się zastanowić, czy jeżeli ktoś prowadzi działalność hotelarską, to on ma podlegać takim przepisom restrykcyjnym jak hotele, czy nie ma podlegać. I to jest też problem, od razu powiem, dla tych platform cyfrowych, które twierdzą, że dość chętnie tymi danymi się podzielą, jeżeli Unia stworzy odpowiednie przepisy. No niestety te oczekiwanie na działanie Unii trwa i trwa i miał to być 2021 rok, miał to być 2022 i tak ciągle czekamy, co Unia zrobi. Co jest ważne jednak dla ludzi, którzy inwestują zarówno w te mikroapartamenty, jak i w te mieszkania pod krótki najem. No, ważne jest to, żeby wiedzieć, że po pierwsze miasta, nie tylko Warszawa zresztą, zaczynają w jakiś sposób walczyć z obchodzeniem prawa budowlanego, z tą patodeweloperką, z tym budowaniem małych mieszkań. I jeżeli inwestujecie w takie mikroapartamenty, które chcecie potem wynajmować, to warto wiedzieć, że będziecie je wynajmowali na innych zasadach podatkowych i w ogóle płacili inne podatki związane z posiadaniem tego lokalu użytkowego niż związane z posiadaniem mieszkania. To jest jedno. Drugie, ten najem krótkoterminowy, ja sądzę, że to w ogóle może być pierwszy krok, te działanie Unii, jeżeli ona coś zrobi, bo dopiero dzięki właśnie temu raportowaniu, jeżeli ono powstanie, miasta będą mogły policzyć, ile faktycznie mieszkań, jaki zasób mieszkaniowych znajduje się w tym krótkim najmie. A oprócz tych wcześniejszych bolączek, o których powiedziałem, to miasta też są czasami niezbyt zadowolone z tego krótkiego najmu, dlatego że wiedzą, że najem ten krótkoterminowy wyjmuje mieszkania z dostępu te mieszkania, które są dostępne ludziom, którzy chcą po prostu mieszkać. Zmniejsza podaż mieszkań do zwykłego mieszkania. W związku z tym taki najem powoduje również wzrost cen zarówno mieszkań do kupna, jak i wzrost czynszów, które płacą najemcy, którzy chcieliby mieszkać. Tak to wygląda. Ja nie chcę tutaj rozstrzygać, czy wolność Tomku w swoim domku i żyj z krótkiego najmu, ile wlezie. To nie jest moje zadanie. Każdy z Was może mieć swoją opinię. Zresztą jestem ciekaw Waszych opinii. Napiszcie, co o tym sądzicie. Ja tylko mówię, że widać jednak, że miasta powoli zaczynają dostrzegać dwa problemy. Problem tej patodeweloperki i problem mieszkań wyrzucanych z rynku, tych normalnych mieszkań, przerzucanych na rynek w zasadzie usług turystycznych. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj mój kanał. Tu znajdziesz wiele informacji o tym, co się dzieje. Pisz nam w komentarzach. Sugeruj nowe audycje, chętnie zrobię audycje pod Wasze potrzeby, już nawet kilka mam kolejnych przygotowanych. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej w ogóle o prawie w obrocie nieruchomościami, zapraszam na szkolenia Syment24.pl. Zachęcam również do wspierania naszego kanału. Wspierający zawsze dostają więcej. Trzymajcie się.